Jestem osobą niezwykle dynamiczną, dlatego trudno mi mówić szeptem, ale pamiętam taki piękny wiersz. Szeptem do mnie mów, mów do mnie szeptem. Więc pewnie mówić szeptem jest bardzo przyjemnie i różne miłe słowa też trzeba słuchać, kiedy są mówione szeptem. Jako mała dziewczynka chciałam być pielęgniarką albo kominiarzem, dlatego że chciałam pomagać ludziom, a pielęgniarki pomagały, natomiast kominiarze przynosili szczęście. W moich czasach, kiedy się widziało kominiarza, to trzeba było się łapać za guzik, żeby właśnie to szczęście zatrzymać. Ale bardzo szybko postanowiłam być profesorem, ponieważ mój wujek był profesorem, miał bardzo długie wakacje, także do tego skłoniło mnie nie tyle zamiłowanie do nauki, bo wtedy go jeszcze nie miałam, to była 3. klasa szkoły podstawowej, ale właśnie długie wakacje i wolne w święta. I tak zrealizowałam swój cel. Już zajęcie dydaktyczne miałam od najmłodszych lat. W 5., 6. klasie szkoły podstawowej udzielałam korepetycji. Szkoły bardzo nie lubiłam, nie? Szkoła to nie było to dla mnie, ponieważ w szkole trzeba było przede wszystkim rano wstawać, a ja jestem nocnym markiem. Chodzę późno spać, także jako dziecko nie bardzo mogłam zasnąć z wieczora. Później przyszły studia, no to już było dużo przyjemniej, dlatego że nie było tych powtarzalnych zajęć, że codziennie z matematyka, codziennie polski, codziennie czy co drugi dzień historia. Na studiach było zupełnie inaczej. Zresztą w moich czasach studia to była w gruncie rzeczy wspaniała przygoda. My w czasie studiów ciągle chodziliśmy na tańce, do studenckich klubów, na konfrontacje filmowe, chodziliśmy do teatru, graliśmy w brydża. Właściwie było mało czasu, żeby studiować, także chodziło się tylko na ćwiczenia, bo na wykłady to już tego czasu nie starczało. Jeszcze przyjemniejsze były studia doktoranckie, bo tam miałam już tylko 8 godzin tygodniowo zajęć. Ale pisanie doktoratu szło mi całkiem nieźle. I kiedy miałam 26 lat czy 7, obroniłam doktorat. Poczułam się wtedy znakomicie, dlatego że byłam młodym doktorem. Wtedy jeszcze feminatywów nie było, więc nie doktorką, tylko doktorem. No i tak się zachwyciłam sobą, że ani się obejrzałam, jak mijały lata i ja już byłam przeterminowaną adiunktką. Wtedy szybko zabrałam się za habilitację, później za belwederską profesurę i w wieku lat 47 zostałam belwederskim profesorem. I pomyślałam sobie, że mam już za sobą dziekanowanie Wydziałowi Zarządzania przez 2 kadencje. Byłam też rektorem prywatnej uczelni w Gdyni, pierwszej prywatnej uczelni. Wypromowałam ponad 600 magistrów, 6 doktorów, a przede mną było jeszcze długie naukowe życie i doszłam do wniosku, że nie chcę powtarzać ciągle tego samego, czyli nowych magistrów, nowych doktorów promować, pisać nowe książki, że owszem, będę się tym zajmować, ale chcę w życiu zrobić jeszcze coś nowego, innego. I wtedy dopiero zainteresowałam się polityką. W 1998 roku zostałam radną Sejmiku Wojewódzkiego, a w 2001 roku zostałam posłanką. No, to były bardzo ciekawe czasy, bo wydawało mi się, że skoro jestem profesorem nauk ekonomicznych, to wszyscy będą ciekawi mojej opinii na temat gospodarki, skarbu państwa, ale tak nie było. W zasadzie nowi posłowie to są traktowani tak jak w wojsku,
nowi rekruci jak koty i nie traktuje się ich poważnie. Także Sejm był dla mnie, ten początkowy okres był dla mnie rozczarowaniem, ale na szczęście cały czas równolegle miałam zajęcia ze studentami. Właśnie z zajęć ze studentami pamiętam bardzo wiele takich zabawnych anegdot, które myślę, że i teraz Was ubawią. Pod koniec PRL-u bardzo dużo miałam zajęć z studentami na magisterskich studiach uzupełniających. Pisali u mnie pracę, byli to głównie dyrektorzy, główne księgowe, kierownicy działów. Jedna ze studentek pisała pracę na temat ekonomicznej efektywności eksportu towarów z firmy, w której pracowała. I okazało się, wbrew temu, co mówiło się zawsze w PRL-u, że opłaca się tylko eksport do Związku Radzieckiego. Natomiast eksport do Francji, do Włoch, do Hiszpanii przynosił straty, które były pokrywane właśnie z tych pieniędzy, z nadwyżki z eksportu do Związku Radzieckiego. Zapytałam ją, dlaczego tak się dzieje, a ona mówi, że nie może mi przy całej grupie seminaryjnej tego powiedzieć, ale chętnie mi o tym opowie podczas konsultacji. No i mówi, że kontrakty ze Związkiem Radzieckim zawierają faksem, ponieważ to był czas, kiedy jeszcze nie było komputerów, nie było e-maili. Natomiast kontrakty na zachód jedzie osobiście na zachód dyrektor, żeby zawrzeć te kontrakty. I im gorszy kontrakt zawrze, tym bardziej zadowolony wraca. No później, już w nowych czasach, to się nazywało offsetem, że set to jest kontrakt, a off poza kontraktem. Również życie sejmowe było interesujące. Do dzisiaj pamiętam, że kiedy żartobliwie powiedziałam, że pierwsze czytanie to wszystkie druki, które poseł dostaje, trafiają do niszczarki. To do dzisiaj jest taki mem w internecie, ponieważ niektórzy potraktowali to bardzo poważnie. Ja zawsze miałam poczucie humoru, lubiłam żartować i nawet się dziwiłam, że nie wszyscy zawsze wiedzą, co ja mówię serio, a co mówię żartobliwie. Kochani, kiedy zostałam wybrana do Parlamentu Europejskiego i po raz pierwszy stanęłam przed budynkiem parlamentu, to rzeczywiście zatkało mnie, dlatego że to jest ogromny budynek ze szkła i stali i ma właśnie oszałamiać. Na wzór dawnych katedr jest zbudowany, które też były wielkie i miały pokazywać wiernym potęgę Boga i Kościoła, a budynek Parlamentu Europejskiego ma pokazywać potęgę Unii Europejskiej. Kiedy się tam wchodzi, to człowiek czuje się maleńki w tych ogromnych przestrzeniach i w tych wysokościach. Parlament Europejski jest o tyle interesujący, że każdy europoseł dostaje tam gabinet składający się z 2 pokoi, przy czym pokój europarlamentarzysty ma obok maleńką łazienkę, jest tam również kanapka, żeby można było wypocząć, a obok jest pokój dla asystenta czy asystentki. Jest to całe 2-pokojowe pomieszczenie, jest oczywiście wyposażone w niepotrzebny sprzęt, a więc są komputery, jest drukarka, jest kserokopiarka, no w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do pracy. I to był dla mnie szok, ponieważ ja byłam już 3 kadencje w Sejmie i też miałam mieszkanie w domu poselskim, ale w tym
Europejski dawał europosłowi miejsce do pracy i tak właśnie widziałam tę różnicę. Europosłowie mają bardzo dużo pracy, podobnie jak posłowie, ale też są tacy, którzy po prostu nic nie robią, podpisują listę i znikają. No ja pracowałam bardzo dużo w czasie mojej kadencji europoselskiej. Byłam współautorką prawie 100 rezolucji na temat łamania praw człowieka w krajach poza Unią Europejską. Niektóre z tych rezolucji nie odnosiły żadnego skutku, ale niektóre jak najbardziej. W wyniku naszych rezolucji czasem wypuszczano więźniów politycznych, także mieliśmy takie poczucie sprawczości i to było bardzo takie pozytywne uczucie, że jednak można coś dobrego zrobić. Powiem wam teraz dowcip, mój ulubiony dowcip na temat polityki. Jest kampania wyborcza. Jakiś młody człowiek bierze mikrofon, wskakuje na scenę i zaczyna prawie krzyczeć: słuchajcie, to jest coś niewiarygodnego. W tym Sejmie to tylko ruja i poróbstwo. Piją, łajdaczą się, nic nie robią. Podbiegają do niego dziennikarze i pytają: pan chce z tym walczyć? On mówi: skądże, chcę w tym uczestniczyć. Kiedyś znałam bardzo dużo dowcipów. To były czasy, kiedy dowcipy się właśnie mówiło. Teraz wystarczy otworzyć internet, wpisać sobie jakieś hasło i już można przeczytać bardzo dużo dowcipów na różne tematy. Ale naprawdę dowcip mówiony to jest zupełnie co innego. Kiedy się było w towarzystwie, na przykład lecieliśmy gdzieś daleko samolotem parę godzin, to bardzo wtedy jest potrzebny ktoś, kto umie opowiadać dowcipy, dlatego że połączenia w samolocie z internetem nie ma, a więc i w dzisiejszych czasach taka umiejętność się przydaje. Ale oczywiście, żeby opowiadać dowcipy, no to dobrze jest, jak ktoś powie nam jeden dowcip, wtedy przypomina nam się inny dowcip na podobny temat lub na zupełnie inny temat. W swoim czasie bardzo dużo było dowcipów na temat romansów, na temat trójkątów małżeńskich i taki mój ulubiony to para w łóżku. W pewnym momencie słychać dzwonek. Ona mówi: to na pewno mój mąż, bierz swoje rzeczy i chowaj się w szafie. Chłopak wyskakuje z łóżka, bierze swoje rzeczy, chowa się w szafie, a po chwili wychodzi, mówi do licha: przecież to ja jestem twoim mężem. Kochani, bardzo dużo w życiu podróżowałam, odwiedziłam, ostatnio policzyłam 70 krajów, ale ponieważ to były podróże służbowe, to najlepiej znam lotniska i sale posiedzeń parlamentów krajowych i oczywiście Parlamentu Europejskiego, dlatego że bardzo często moje wyjazdy to były na 2-3 dni prosto z lotniska. Jechało się na salę obrad, potem na kolację i spać. Następnego dnia znowu obrady. Ale zdarzało się też czasem, że taki wyjazd, jeśli był daleki, był o dzień czy 2 dłuższy, żeby również można było poznać kraj, do którego się przyjechało, przyleciało. I takie bardzo ciekawe, no właśnie, wyprawy były z Parlamentu Europejskiego, ponieważ byłam członkinią grupy Parlament Europejski, kraje Ameryki Południowej oraz byłam w grupie Parlament Europejski, kraje
afrykańskie. No i właśnie z Afryką związane są moje najciekawsze przeżycia, które były zupełnie niesamowite. Jedna z wypraw była do Angoli. No, Angola jest bardzo ciekawym afrykańskim krajem, w którym panuje taki dosyć ustrój podobny jak na Kubie, ponieważ kiedy Angola się wyzwalała z czasów kolonialnych, no wówczas nie dawano tam sobie rady, przyjechali Kubańczycy, no i już zaprowadzili porządek. Kiedy przylecieliśmy na lotnisko w Angolii, to od razu nam powiedziano, że pod żadnym pozorem nie możemy wsiadać do jakichś samochodów, do kogoś nieznanego, kto nam proponuje podwiezienie, że tylko takie państwowe, nazwijmy to, taksówki. Przyjechaliśmy do hotelu i tam od razu dostaliśmy taką lekcję, że owszem, możemy sami wychodzić z hotelu, ale tylko możemy się oddalać na taką odległość, że kiedy ktoś na nas napadnie, to żeby ta straż hotelowa, ochrona była w stanie do nas dobiec i nas uratować przed grabieżą. No, jednemu z kolegów z Parlamentu Europejskiego to się nie udało i kiedy odszedł trochę dalej, to po chwili został w samych slipkach, ponieważ nawet buty mu zdjęto i skarpetki. Tak więc raczej byliśmy ostrożni z tym wychodzeniem i od razu drugiego dnia zaproponowano nam wycieczkę. Trzy rodzaje wycieczek były. Wybrałam sobie jedną z nich. Mieliśmy o 8 rano zgłosić się. No właśnie, i tutaj zaszło nieporozumienie, bo okazało się, że trzeba było być o 8 rano na lotnisku, a ja z moim kolegą z Luksemburga byłam na śniadaniu o 8 rano. Zdziwiliśmy się, że nikogo nie ma oprócz nas. No ale kiedy zjedliśmy śniadanie, zażyczyliśmy sobie, żeby ten hotelowy samochód zawiózł nas na lotnisko. Tam okazało się, że nasz samolot odleciał już godzinę wcześniej i że nikt nie zamierza się nami zajmować. Polecono nam powrót do hotelu. No i cały dzień mieliśmy spędzić z hotelu, bo jak pamiętacie, wychodzenie z hotelu jest niebezpieczne. Nie bardzo nam się uśmiechało, a zwłaszcza mnie, przesiedzieć cały dzień w hotelu. To też poprosiłam kierownika lotniska i zaczęłam mu tłumaczyć, że jesteśmy przecież delegacją z Parlamentu Europejskiego. W związku z tym chcemy zobaczyć to, co było zaplanowane do obejrzenia. Mieli nas zawieźć gdzieś właśnie do centrum kraju, z Luandy, czyli ze stolicy. No, początkowo spotkałam się z odmową, ale znając te stosunki panujące w dawnym Związku Radzieckim czy na Kubie, to wiedziałam, że jeżeli zrobię awanturę, to pomyślą sobie, że chyba ktoś za mną stoi wysoko postawiony, bo inaczej bym się nie ośmieliła robić awantury. No, po tej awanturze, że absolutnie żądamy, żeby nas zawieziono, ten szef powiedział, żebyśmy się nie denerwowali, że wobec tego, mimo że przedtem było kilka odmów, że oczywiście przygotują mały 8-osobowy samolot i nas zawiozą. Zaraz zjawiło się 3 czy 4 właśnie takich specjalistów wyszkolonych w Związku Radzieckim, także można było z nimi porozmawiać po rosyjsku. Przygotowali samolot, no i już po 40 minutach lecieliśmy
na miejsce, gdzie już nasza delegacja z Parlamentu Europejskiego była dużo wcześniej. Ku naszemu zdziwieniu, kiedy samolot wylądował, rozłożono do schodków samolotu czerwony dywan, a na końcu tegoż czerwonego dywanu był lokalny kacyk z chórem i śpiewano na naszą cześć, czyli mnie i tego kolegi z Luksemburga, pieśni ludowe. Ponieważ uważano, że skoro specjalnie nam dano samolot, no to my jesteśmy nie taką zwykłą delegacją, tylko właśnie mamy jakieś specjalne prawa i trzeba nas witać na tym czerwonym dywanie i kwiatami. No, cała nasza delegacja oczywiście wściekła na nas, czekała, ponieważ nie rozpoczynano niczego, kiedy dowiedziano się, że my mamy przylecieć. Także tak to było. A w Luandzie jest w ogóle bardzo ciekawie, dlatego że tam w tamtym czasie, no to 10 lat temu, były jedne z najdroższych mieszkań na wynajem na świecie. Małe, skromne, dwuosobowe mieszkanko. Wynajem kosztował $5000 miesięcznie, ponieważ tam prawie w ogóle nie ma mieszkań. Większość mieszkańców to żyje w takich, nawet trudno to nazwać szałasami, to jest na ogół zbudowane z puszek po Coca-Coli, przykryte liśćmi palmowymi, no i tam pracownicy ambasad, którzy muszą sobie coś wynająć, no to właśnie płacą takie horrendalne kwoty, bo nie ma mieszkań. Tam też zobaczyliśmy, ponieważ miały być mistrzostwa Afryki w piłce nożnej, w tym biednym przecież kraju była zbudowana wspaniała stadion piłkarski i murawa była klimatyzowana. Wyobrażam sobie, ile to musiało kosztować pieniędzy. Kiedy przyjechaliśmy zwiedzać ten stadion, no wysiedliśmy 50-stopniowy upał i wchodzimy na murawę, zielona trawa i od tej trawy chłodne powietrze, także byliśmy jakby w innym świecie, jak nie w Afryce. Ale to jest właśnie charakterystyczne dla biednych państw, że nie dbają o swoich obywateli, tylko dbają o takie pozory. Jak się robi mistrzostwa, no to trzeba zastaw się, a postaw się, to trochę podobne do nas, Polaków. Kochani, nie byłabym sobą, gdybym na koniec nie wspomniała o tych memach, których stałam się bohaterką, bo w kampanii wyborczej, po debatach wkońskich, naraz stałam się dosłownie memem. Co ciekawe, w ogóle nie spotykam się z hejtem, tylko z ogromną sympatią. Nawet ci, którzy się trochę wyzłośliwiają, którzy nie zgadzają się z moimi poglądami politycznymi, jakoś mnie polubili. Chyba za to, że jestem po prostu taka, jaka jestem. Że mówię to, co myślę, że nie mam wielkiego szacunku dla poprawności politycznej, nie lubię owijać w sreberka, nie lubię owijać w bawełnę, nie lubię udawać. No i właśnie jeden z memów brzmi: Senyszyn mówi jak jest. I pewnie właśnie pokolenie Z, które mnie pokochało, lubi, żeby mówić jak jest, bo mamy dosyć kłamstw, pustych obietnic. Właśnie tym się różnię od pozostałych kandydatów na urząd prezydenta, że ja mam życiorys, a oni mają tylko CV. Mam życiorys, dzięki temu mam życiowe doświadczenie i potrafię pogodzić nasze skłócone społeczeństwo. Będę dla wszystkich jak matka, która kocha swoje dzieci bez względu na to, jakie są, jakie mają poglądy, bo po prostu
często wygórowane chęci co do swoich dzieci, wygórowane wymagania. Chcą, żeby te dzieci spełniały ich oczekiwania, a tylko matki kochają bezwarunkowo. Kocham Was, życzę Wam, żebyście dobrze spali, żebyście nie mieli depresji, żebyście korzystali z życia, żebyście byli szczęśliwi. Dokonujcie zawsze dobrych życiowych wyborów, takich, których nie będziecie żałować. Ja kiedy patrzę na swoje życie, a już kawał życia przeżyłam, to właściwie niczego bym w nim nie zmieniła. Miałam wspaniałe do tej pory życie i myślę, że takie będę miała również w dalszym ciągu. Chociaż bardzo brakuje mi mojego męża, który umarł 10 lutego, a przeżyliśmy ze sobą prawie 50 lat. Był zawsze dla mnie wsparciem. Wspólnie ze mną cieszył się sukcesami moimi, tak jak ja cieszyłam się jego sukcesami. Nie był tak jak ja politykiem, był wspaniałym adwokatem, człowiekiem niezwykle inteligentnym, erudytą. Spędziliśmy wspaniałe lata. Jestem mu za to bardzo wdzięczna i bardzo mi go brakuje. Chciałabym, żebyście też takie dobre wybory w życiu podejmowali. A jest taka rada moja, co zrobić, żeby mieć udane małżeństwo przez długie lata. My z moim mężem w dniu ślubu zawarliśmy umowę, że we wszystkich ważnych sprawach on będzie podejmował decyzje, bo mężczyźni lubią podejmować decyzje w ważnych sprawach, a we wszystkich sprawach nieważnych ja będę podejmować decyzje. I wyobraźcie sobie, że przez tych 50 lat w naszym życiu nie było żadnych ważnych spraw. Dobranoc.